Witajcie serdecznie w takiej oto rzeczywistości polnej i to będzie zapowiedź mojego nowego vloga, który powstanie po tym. Stwierdziłam, że stworzę całkiem osobny odcinek poświęcony mojemu spotkaniu z zającem, o którym zresztą opowiadam Wam też tutaj i pokażę Wam takich rzeczy trochę przyrodniczych, co napotkałam podczas spaceru w lesie i brzegiem Odry. Myślę, że to będzie coś interesującego dla Was, a tymczasem zostawiam Was z tą zielonością i zaraz przejdziemy do vloga filcowego. Witajcie serdecznie. Jest wtorek. Zabrałam się wczoraj za tworzenie portretu. Jestem właśnie na tym etapie. Całkiem nieźle się to zapowiada. Śmiesznie wygląda, bo to jest taka podstawa pyska. Zamontowałam oczy, one sobie wyschły i tutaj sobie wyznaczyłam środek głowy. Taka podstawa ubita z czarnej wełny. I powiem Wam, że pierwszy raz będę robić tą metodą, czyli robię podstawę z całkiem innego koloru, czyli tak jak Japończycy robią. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jest to bardziej jeszcze pracochłonne, ale efekt jest jeszcze lepszy, bo widzę u nich, jak to wygląda i jest jeszcze bardziej to naturalnie, wygląda realistycznie. Dłużej się to robi, więcej zabawy, ale wygląda bardziej realistycznie, więc zobaczymy, jak to będzie, bo tam trzeba każdy włosek potem, muszę potem tą sierść poukładać pod różnym kątem, jak nakładam te włosy, tą sierść w zasadzie psa i tak dalej. A propos sierści, zawsze niezmiernie bawi mnie to, jak ludzie kłócą się w komentarzach, że psy nie mają włosów, tylko mają sierść i na odwrót. Ale jest to prawda, bo bardzo dużo osób myśli, że psy mają włosy. Włosy to jest sierść inaczej. My mamy włosy, bo układ tego i struktura jest całkiem inna, a psy mają sierść i to niezależnie, czy jest to York, którego układ tej sierści wygląda jak włosy, ale to nadal nie są włosy, tylko to jest sierść. Jak sobie wpiszecie nawet w Google, no to sierść psa to z włos. Na przykład jest włos okrywowy i tak dalej, podszerstek i tak dalej. I ludzie się tak kłócą. Nie zapomnę tego nigdy, jak tam jeszcze to były te czasy Jorków i tych Maltańczyków i tak dalej. Nie, one nie mają sierści, one mają włosy. No ale to jest takie masło maślane, bo sierść to jest włos. No, taka moja dygresja i zawsze mnie to bawi. Ale jeszcze jedna sprawa, o której chcę opowiedzieć, to taka, że ostatnio, a w ogóle zacznę filcować i sobie pogadamy. Ostatnio trafiłam na post jednej z osób filcujących, gdzie wrzuciła właśnie figurkę, która jest zrobiona z sierści psa. Tak jak ja robię, tylko że ja nie robię z całości, a ona zrobiła z całości tą figurkę. Matko, co tam się działo pod tymi komentarzami, że to już jest za wiele jest to już, że to nie powinno tak być, że tworzę sobie z sierści mojego psa figurkę, nie mogłabym na to patrzeć i tak dalej. Ludzie w ogóle jakby kompletnie nie mają jakiejś empatii. Ja to zaczynam zauważać, że tylko to, co oni myślą, jest prawilne, tak ma być i tak wszyscy mają czuć i odczuwać tak jak oni. Bo ja już nie mówię o żadnych takich innych politycznych rzeczach i tak dalej, ale to, co czujemy, kim jesteśmy i tak dalej, to wszyscy myślą, że wszystko ma być tak jak oni, a jeżeli coś odchodzi od tej normy, to już jest złe. No nie wszystko jest złe. Każdy z nas przeżywa wszystko inaczej. I dlaczego ja mam coś mówić tej osobie, że
to jest źle, że ona tak to przeżywa. Może na tym etapie, jakim ona jest, to właśnie to jest potrzebne. Jedni tak przeżywają stratę, drudzy inaczej. I naprawdę to, jak to się tam rozkręciło, jak czytałam te komentarze, to jest po prostu szok. Ale ja czasami też mam takie jakieś... ludzie potrafią takie uszczypliwe wrzucać teksty, ale mnie to kompletnie nie rusza. Ja to zawsze składam tak żartobliwie i nie wciągam się w te wszystkie komentarze. Może właśnie też dlatego to się tak nie rozdmuchuje, bo ja się nie kłócę. Ktoś tam sobie myśli, co tam sobie myśli. Jego sprawa. I ja po prostu widzę też, że to jest taka totalna zaczepka, bo jakiego grzyba piszesz to, co tam ciebie denerwuje u kogoś, jak mnie to w zasadzie nie obchodzi. A nieobchodzenie to jest jeszcze bardziej denerwujące tej osoby właśnie. To jest taki trigger, kurczę, jak po prostu olewasz tą osobę, w cudzysłowiu. Ta osoba jest naprawdę jeszcze bardziej zdenerwowana, że jak to cię nie ruszyło to jeszcze coś tam dorzuci. Ale zazwyczaj jest tak, że one się już poddają, te osoby właśnie. Tylko, że jeżeli macie styczność z takimi osobami, można oczywiście powiedzieć komuś w wyważony sposób, co się myśli o czymś. Jeżeli faktycznie coś jest złego w waszym mniemaniu, ale to jakoś można wyrazić normalnie. A nie, ja bym nie mogła. Najpierw to jest to właśnie ja. Wszędzie jesteśmy ja. Ja się staram, właśnie właśnie a propos, staram się unikać tego sformułowania. Ale często mi się nie udaje. No ale właśnie jest. Ja bym nie mogła, ja bym coś tam. Ale co mi to obchodzi, że ktoś by tam nie mógł? I co mi to daje, że ten ktoś mi to napisze? Że co, ja zmienię zdanie i przestanę coś tam robić? Przecież nie krzywdzę świata, robiąc figurki z psiej sierści. I ta osoba, która to właśnie oglądam ten filmik. A wręcz przeciwnie, jeszcze dajemy jakby ulgę tym osobom, mimo tego, że może nam się zdawać, że to jest dziwne. Nie? Ale tak naprawdę właśnie no na tym polega, że się różnimy. Każdy inaczej to przeżywa. No, takie właśnie moje spostrzeżenia około internetowe. I przy okazji, bo już na końcu tego nie będę mówić, poproszę o kciuki w górę. Dziękuję bardzo za komentarze. Coraz więcej komentarzy jest. Mało ludzi ogląda, ale widzę, że to się tak podzieliło, że te osoby, co oglądają, to przynajmniej widzę, że poświęcają temu czas w całości. Mam nadzieję, że was nie nudzę, ale jeszcze jedna rzecz, co chciałam wam powiedzieć, to taka, że nagrywając ten filmik z lasem, wpadłam na zarąbisty pomysł. Będę częściej nagrywać takie rzeczy z lasu i to nawet jest super, że potem dogrywam wam tą narrację, bo w tym czasie, kiedy chodzę po tym lesie i spotykam jakieś zwierzęta i jestem po cichu, nie mogę się odzywać, bo nie mogę gadać w międzyczasie, bo wystraszę te wszystkie zwierzęta i to będzie fajne, bo będę mogła nagrywać wam po cichu i potem dokładać tą narrację. Więc wpadam na taki pomysł. Co wy na to? Że coś takiego właśnie nagrywać, że jestem w lesie i potem wam opowiadać narracyjnie. Myślę, że to by było coś fajnego. W ogóle ja kiedyś myślałam o takich vlogach, żeby takie coś nagrywać. Ale jak to połączyć? Jak ja tutaj dziubię czasami godzinami. Teraz w lecie jest więcej godzin, żeby temu poświęcić. Ale wcześniej no nie było. No zimą nie łaziłam tak. Ale myślę sobie, że właśnie jak chodzimy sobie właśnie z aparatem, robić zdjęcia i tak dalej, to żeby właśnie to nagrywać. Miałam tyle spotkań z różnymi zwierzętami i to człowiek tego nie nagrywał. Musiałam też zainwestować w lepszy aparat lub telefon, który zbliża. A potrzebuję coś, co zbliża znacznie, nie? I to by było właśnie dobre. Dobra, chyba to na tyle, co chciałam powiedzieć. Jak mnie coś oświeci, to wam
dogram. Na razie to tyle, jeśli chodzi o to filicowanie. Na razie nie mówię, co to jest za portret, bo to będzie portret, nie wiem, czy ja to mówiłam, czy nie na początku. Także to będzie portrecik i nie mogę się doczekać, jak to wyjdzie. Więcej roboty, ale myślę, że jest to warte tego poświęcenia mojego. Piszcie w komentarzach, co to może być. Pies rasowy. Strzelajcie. Profil mniej więcej taki. Jeszcze się zmieni ta głowa, bo oczywiście nie jest taka płaska. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. Długo się nie pojawiałam tutaj z filmami. W międzyczasie był ten vlog z Arboretum. Nie wiem jeszcze, kiedy puszczę ten z tym portretem, więc może być opóźniony. Ale na razie tak nagram i zobaczcie, jak to się prezentuje. No jest duża ta głowa. Chyba jedna z tych takich największych, co robiłam do portretów, ale bardzo ładnie się prezentuje. No i teraz robimy długi włos. I będzie to owczarek. I dowiecie się, jak skończę, jaki. Na razie jest taki nietoperz, bo jeszcze nie ma sierści, ale to wszystko się wyrówna. No to do dzieła. Tutaj trzeba mu dorobić jeszcze trochę włosków na uchu, bo takież też posiada. Myślę też, że w całości pokażę Wam już za jakiś czas. Właśnie nie wiem, kiedy to będzie. Ciężko mi tu jest pokazać Wam, jak to się flicuje, no ale tak muszę, żebym ja widziała cokolwiek. Cały czas modeluję tą głowę. Coś mi się nie podoba, to poprawiam. O, coś takiego. Jeszcze tam damy też włosy. Muszę sobie zobaczyć na zdjęciu, jak wygląda ten pies. Dobra. To jest coś takiego. Napiszcie mi, czy też widzieliście tą zorzę przepiękną. Zamieściłam na Instagramie i na TikToku zdjęcia. Chyba na Facebooku też. No i a propos właśnie dalszych komentarzy ludzi. No, pojawiły się tam osoby, które twierdziły, że nie, to nie jest zorza. Wiecie, pewnie myśleli, że to harp. Bez komentarza. Ja wiem, że jest coś takiego jak harp, że ludzie grzebią przy pogodzie, ale nie, to nie było dzieło harpu, czy harpa, jak to tam się odmienia. Bo widziałam na własne oczy na live'ie Astrolife, jak pokazywał przez swój teleskop te wybuchy na Słońcu i naocznie można było zobaczyć to, co się dzieje, a potem co skutkowało, czym poskutkowały te wybuchy, właśnie tą zorzą. Ale była spektakularna. Pierwszy raz w życiu widziałam. Trochę strach, bo wiecie, akurat tak się zdarza, że te wszystkie zorze są przed takimi momentami w historii ludzkości nie najciekawszymi. Nie będę tutaj mówić jakie, ale się możecie domyśleć, znaleźć w internecie. Mam nadzieję, że to nie będzie nic przepowiadało, że to po prostu taka normalna kolej rzeczy. No ale jakby co, no to trochę jest strach. Ostatnio jak widziałam na przykład kometę, już nie pamiętam czyja to była, to była Haleja Boba, jakoś tak się to nazywało.
No to była powódź we Wrocławiu. Znaczy, jak coś takiego jest na niebie, to wiecie. Trzeba sobie brać to pod uwagę. Dobra, uciekam filicować dalej, bo to nie idzie w parze kompletnie, to filicowanie i mówienie do Was. Zobaczymy się w kolejnej odsłonie. Witajcie w kolejnej odsłonie. Muszę trochę poprzerabiać tą głowę. Już widzicie, jest tego więcej tej sierści, ale stwierdziłam, że, bo tu pod spodem trochę oderwę to, co już zrobiłam. Miałam zrobiony taki odcień, ale stwierdziłam, że ten pysk jeszcze nadal jest za szczupły. Widzicie to? To bardziej do maliniaka by pasowało, tego owczarka Malinua, bo on ma taką wklęśniętą i szczupłą, chciałam wam powiedzieć, twarz, pysk. I muszę tutaj dorobić, bo owczarek jest bardziej masywniejszy, przez to będę musiała nałożyć jeszcze tutaj ten odcień rudości. Także tu będę sobie dziubać, a wam coś opowiem. Ostatnimi czasy no nie, no jeszcze ktoś zaczął wiercić. No dobra, ale już nie będę powtarzać tego nagrywania. Już wybaczcie. Do rzeczy. Byłam wczoraj na rekonesansie szukać zwierzaków i w drodze powrotnej leciałam na zbitą głowę w zasadzie, bo chciałam spotkać się z zachodem słońca, który łączył się z polami, na których pięknie rosło żyto, a to żyto było bardzo daleko ode mnie. Zbiegłam tam prawie w zasadzie. Już się zmierzchało. I nagle na drogę, na tę ścieżkę, taką polną ścieżkę, w zasadzie taką drogę, pomiędzy polami wyleciał mi zając. I mam nagranie. Nie ruszałam się, bo jeśli się nie ruszacie, to samo też działa w stosunku do innych zwierząt, saren na przykład, jeleni, ale zajęcy tym bardziej. Jak się nie ruszacie, one was w ogóle nie widzą. Jakby się zlewacie z całym tłem, albo no, nie zwracają na was uwagi. I tak też zrobiłam. Zaczęłam nagrywać i na tym nagraniu, to jest nagranie pionowe, no bo już nie chciałam w ogóle, już wiecie, ruszać tymi rękami, żeby on nie widział takiego ruchu, więc wybrałam sobie tak, żeby można było wrócić gdziekolwiek. No i szedł i coraz bliżej, coraz bliżej, aż tu nagle podszedł do mnie na odległość dosłownie 2 metrów. No i zaczęliśmy robić zdjęcia, bo nie byłam sama. I on już usłyszał ten dźwięk klatek. I mnie chyba go zwęszył, bo coś zawiało. No i uciekł, ale było ode mnie normalnie na wyciągnięcie ręki w zasadzie na 2 metrów maksymalnie. Będzie na tym filmiku widać. I naprawdę było to najlepsze z moich spotkań. I żałuję, że tam taki był moment wcześniej, gdzie on się odwraca, że nie usiadł na ziemi. Bo wtedy mógłby jeszcze podejść bliżej. Ja już byłam bardziej podejrzana, jak już stałam tak w pionie, byłam wysoka dla niego, ale jakbym siedziała na ziemi, a już najbardziej mi się położyła na niej, no to dopiero byłoby coś, mógłby jeszcze bliżej podejść, byłby dłużej z nami. No ale mam zdjęcia, też je tutaj wstawię na samym końcu. Jest przepiękne, bo to był młody zajączek, widać było i naprawdę to było chyba jedne z moich najlepszych spotkań z zwierzętami, które tak blisko właśnie do mnie podeszły. Napiszcie mi, jakie mieliście też swoje spotkania z takimi dzikimi zwierzakami. Kiedyś też sarna do mnie bardzo blisko podeszła. Więc mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkam się z zającem. Dobra. Robię dalej. Jeszcze chyba trochę będę musiała pododawać. I widzicie, zmieniłam tutaj trochę tryb. Jest płynniejszy i będę tego używać. Zobaczę jeszcze, czy nie użyję tego jeszcze lepszy, jeszcze innego. No i taki news jeszcze dla Was. No, dowiedziałam się, że Stany Zjednoczone zaczynają nakładać sankcje na Chiny i będą droższe sprzęty, wszystkie te baterie jonowolitowe i tak dalej. Więc jeżeli chcecie zmienić sprzęt w najbliższym czasie, to róbcie to teraz. No bo zaczyna się robić nieciekawie na świecie.
Ja akurat sobie zamawiałam ostatnio właśnie powerbanki, bo jak chcę dla Was nagrywać to też, ale kurczę, zastanawiam się, czy nie kupić sobie po prostu albo nowego telefonu, nowszej generacji, co robi lepsze właśnie filmy, albo zainwestować w dodatkowy, może w to zrobię, no po prostu aparat fotograficzny połączony z kamerką, taki do vlogowania, bo chciałabym Wam właśnie robić takie filmy ala przyrodnicze. No, także to by było na tyle, tyle moich wynurzeń. No i pojawi się wkrótce. I zobaczcie, a jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, że to ucho, to jedno wygląda większe od drugiego, ale one są takie same. I zobaczcie, jak to zmienia postać rzeczy, jak się doda, tutaj trochę nabudowałam tej sierści, też trochę czoła i jak się skraca to wszystko. Dlatego to musi być takie nietoperzowate, nad wyraz za duże, jeżeli to jeszcze nie ma sierści, żeby potem jak dokładacie te sierści, to żeby potem nie było tak, że te uszka by były takie tyci. Najwyżej zawsze można sobie przyciąć, ale dorobić już jest gorzej. Więc taka sytuacja. No nic, uciekam. I to by było na tyle, jeśli chodzi o odcinek filcowy. Tutaj macie już taką małą zajawkę tego, co czeka Was w kolejnym vlogu, na który Was już serdecznie zapraszam i myślę, że będzie już w tym tygodniu, także bądźcie w gotowości. Dziękuję wszystkim za wszystkie komentarze oraz łapki pozostawione pod filmami moimi. Bardzo za nie dziękuję. No i co, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!